Siema, witam w update'cie do mojej postaci. Pokażę wam w nim, jak aktualnie wygląda mój build, a w tle możecie zobaczyć losową mapkę T16 w moim wykonaniu. Jest to pierwszy update, będzie jeszcze kolejny taki już typowo endgame'owy, po całkowitym ukończeniu 100% contentu. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeśli podobają ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki. Nie chcę iść tak jak większość w Energy Shield, a przynajmniej na razie, bo jakoś średnio podoba mi się ten pomysł. Dlatego jak to mam w zwyczaju, próbuję zrobić coś po swojemu. Moim planem jest przede wszystkim osiągnąć 100% chance to deflect oraz przy tym najlepszy damage, jaki tylko dam radę. Sporo się pozmieniało w supportach, drzewku, itemach od ostatniego filmu i wszystkie te zmiany sobie teraz omówimy. W tle możecie jeszcze zobaczyć walkę z bossem z Abyssala na Monster Level 8.1, czyli tierze 16. A my standardowo zaczniemy od omówienia drzewka pasywek. W pierwszym filmie z mojej postaci miałem tylko 4 punkty ascendencji, teraz mamy już 8, więc tutaj wziąłem Gathering Winds i Windwarda. I tutaj zmieniłem na Farshot, ponieważ strzelamy teraz bardziej z daleka niż z bliska i jeszcze tam wziąłem punkty w drzewku też na kryta z daleka, więc dlatego właśnie Farshot. I drzewkiem sobie wychodzimy tak jak wcześniej, tu się za dużo nie zmieniło. Bonus z Quivera większy, Harness the Elements, Primal Sundering oczywiście. Tutaj znowu idziemy w te kompaniony, tak jak wcześniej, aczkolwiek też tutaj w prawo na szansę na, po prostu na deflection rating, żeby tą szansę na deflect sobie zwiększyć. I tutaj jeszcze mamy taki punkt, który sprawia, że hity, które zdeflektujemy, a chcemy mieć docelowo 100% szansy na deflektowanie hitów, nie mogą nas ani maimować. Maim to jest po prostu coś, co nas slowuje i zmniejsza nam evasion, czyli też szansę na uniknięcie lub zdeflektowanie hita, oraz nie możemy zostać zbleedingowani później. No jak będziemy mieli 100% szansy na deflect, to nigdy nie będziemy z hitów ani ailmentów zmajmowani, ani zbleedowani, więc fajna opcja. Później tutaj do Elemental Attack Damage'u, wcześniej żeśmy tutaj w dół, już nie idziemy. Zaraz wam pokażę, jak się dostajemy tam na dół. Maiming Strike, tutaj zmieniliśmy to w taki sposób. Bierzemy Sniper i Feathered Fletching. Tutaj właśnie mamy ten crit chance. To jest bardzo fajne, bo 60% crit chance to jest bardzo dużo i to jest według mnie warte tego, żeby wziąć właśnie Farshota w ascendencji. Całe drzewko na deflecta, tutaj łącznie z tymi 2 punktami. Na razie to tak zostaje, być może jak się wbijemy więcej leveli i gdzieś dostaniemy się do innych deflection node'ów, to wtedy te 2 punkty cofniemy, ale na razie to musi być, bo ten deflect chcemy zrobić na 100%. Acceleration, później tutaj kolejne na deflecta, bo tutaj sporo to daje właśnie evasion i deflecta, plus 3% więcej deflektujemy. Znaczy jest jakby tej redukcji damage'u przy deflekcie. Tutaj idziemy jeszcze w te movement speedy, bo movement speeda nigdy za dużo i mamy tutaj też bardzo fajny punkt The Spring Hair, który daje nam 20% szansy na każdy damage, który nas hituje, na to, że będzie unlucky i 20% szansy na to, że damage, który my hitujemy mowy, będzie lucky. I teraz tak, unlucky jest to po prostu coś takiego, że jak coś nam zadaje damage i powiedzmy zadaje nam, nie wiem, 1000 damage'u, było akurat krytnęło, to roluje się też druga wartość i ta niższa wartość jest tą wartością, która naszą postać finalnie przyjmie. Czyli jak dostaniemy na przykład hita za 900, to drugi się wyroluje za 800, to my dostaniemy na pewno tym za 800. O ile proknie to, bo na to jest oczywiście 20% szans. I to samo się tyczy damage'u naszego, który strzelamy. Czyli jeżeli mamy widełki damage'u na przykład, nie wiem, od 100 do 200 i akurat zadamy 100, a drugi hit się wylosuje 200, to zadamy ten większy hit. Także to jest bardzo fajnie mieć. Później tutaj przez Jewel do Tainted Strike'a, tutaj idziemy w kryty i na ten moment odpuszczamy już tą stronę. Wcześniej tutaj jeszcze mieliśmy Forces of Nature i jeszcze te kompaniony, ale to za dużo punktów, to już odpuszczamy. Tu idziemy w kryta i później troszkę zmienia się na górze. Tutaj oczywiście te heraldy, deflection, to wiadomo. Tutaj nadal w te kompaniony ten Inspiring Ally musi zostać. Tutaj już wzięliśmy kryty, Struck Through, on dodaje plus 1% flat kryta, czyli tego kryta, od którego się przemnażają te wszystkie procentowe później kryty. To jest bardzo ważny punkt. Standardowo tutaj Enhances Reflexes, tu się nie zmieniło, Bestial Skin, później przez te deksy i teraz uwaga, ważne, idziemy tutaj w Wrapped Quiver, dlatego, że zobaczcie, to tutaj jest chore, to ma 32% bonusów z Quivera. Oczywiście musimy mieć dobry Quiver, ale jak macie taki Quiver jak ja, czyli no tutaj ten Quiver naprawdę bardzo dużo daje, zobaczcie, to ma 24% attack speedu, ma dużo crit chance'a, crit damage'u, projectile speed, który nam się konwertuje w damage w bow skills i duży flat lightning. Te 3 punkty dały mi, no, 6-7 tysięcy DPS-a,
także bardzo fajne punkty, mimo opłaca się w nie pójść. Tu jeszcze bierzemy ten Jewel Socket i to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o drzewko. Jewele mam bardzo słabe, więc nawet nie ma sensu ich pokazywać, jakieś tam na bow damage. Generalnie kolejne moje zakupy właśnie, na które przeznaczę walutę, jaką dropnę, to raczej będą właśnie Jewele, żeby jakieś porządne zrobić, bo na razie skupiłem się na upgrade'owaniu sprzętu, łuku, quivera, zbroi, na inwestowaniu właśnie w skille i tak dalej, także te Jewele jeszcze pominąłem, do Jeweli wrócimy przy już ostatnim update'cie do buildu, takim już typowo endgame'owym. Jeśli chodzi o Jewele, to mamy te nowe unikatowe Jewele, gdzie desekretuje się 4 mody, one są naprawdę mocne, niektóre można znaleźć na rynku lub sobie samemu zrevealować w tej studni, w Well of Souls. I tym się też pewnie będziemy zajmować na najbliższych streamach. A teraz przejdziemy do omówienia skilli i itemów. I teraz jeśli chodzi o nasze skille, to na Lightning Arrow używam Innervate'a, daje on 25% damage'u jako dodatkowy Lightning Damage 5 sekund po zabiciu zszokowanego przeciwnika właśnie z tym skillem, Lightning Arrow'em. Później Elemental Armament 2, 25% Elemental Attack Damage'u, Rapid Ataki 2, 25% Attack Speeda więcej, następnie Charge Shoty, jeden z 3 shotów zawsze ma 60% więcej damage'u jako extra Lightning Damage i do tego Stoicyzm 2, tutaj nasze supported skille mają 2% więcej damage'u za każdą sekundę, aż do 20% się to stakuje i ten bonus resetuje się w momencie, kiedy zdodge-rollujemy, czyli sobie unikniemy, ale my nie dodge-rollujemy raczej, bo siedzimy na mouncie, rzadko nam się to zdarza, więc zazwyczaj mamy 20% po prostu więcej damage'u non-stop. I teraz ważna rzecz, ja podmieniam Innervate'a na Life Tapa jak bije bossy, ponieważ Innervate i tak nie działa na bossach, no chyba, że bossy mają jakieś ady, ale zazwyczaj na bossach lepszych to nie działa, a jeśli właśnie bije jakiegoś bossa, z którym walka jest troszkę dłuższa i zaczyna mi brakować many, to Life Tap rozwiązuje tutaj wszystko, więc Innervate'a podmieniam na Life Tapa. Jeśli chodzi o Lightning Roda, na Lightning Rodzie mam Elemental Armament 2, to jest 25% Elemental Attack Damage'u, tak samo jak tutaj. Stoicyzm 2, to już też omówiłem, również tutaj używam. Tutaj jeszcze dochodzi Rigwald's Ferocity i teraz tak, ważna sprawa. Jeśli chcecie używać tego supportu, no to na pierwszym weapon secie on daje więcej attack speeda, ale mniej damage'u. My z tego nie chcemy korzystać, my chcemy zmniejszyć temu attack speeda, ale zwiększyć damage o 30%. Więc jeśli chcecie tego używać, to swój łuk i quiver musicie dać na drugi zestaw broni. Koniecznie to zróbcie, wtedy będziecie mieli dużo więcej DPS-a z Lightning Roda, który no, na bossach to jest naszym głównym damage'em. Lightning Penetration penetruje 30% Lightning Reza i ostatni Deliberation 20% więcej damage'u i 30% kary do movement speeda podczas strzelania, ale my nie mamy tej kary, ponieważ jesteśmy na mouncie. Następnie Herald of Thunder, Elemental Armament 2 w nim siedzi, 25% więcej Elemental Attack damage'u, Magnified Area 1 zwiększa o 35% Area of Effect, tutaj 25% Elemental Damage'u, ale brak możliwości nakładania Elemental Elementów, to jest Elemental Focus i Lightning Penetration, 30% penetracji Lightning Resista. Następnie nasz Mount, w nim mam Mid Shielda 2, Mount przyjmuje 40% mniej damage'u, ale zadaje 40% mniej damage'u. Na damage'u Mounta nam nie zależy, a zależy nam, żeby przyjmował mniej damage'u, ponieważ używamy tutaj coś takiego jak Loyalty, że 10% damage'u z hitów brane jest z naszego kompaniona przed naszym życiem, czyli po prostu 10% mniej damage'u z hitów dostajemy, o ile nasz mount żyje, no i nasz mount ma 30% mniej maksymalnego życia, oczywiście też z tym, to jest też taki minus, ale i tak się opłaca tego supporta używać. Później 30% rezów dla naszego mounta i +1 do levela naszego mounta, Minion Mastery. Później Baraż, Rapid Casting 2, więcej cast speeda, cooldown recovery, żeby się szybciej Baraż nam ładował i żeby mniej kosztował efficiency, Tornado Shot, Concentrated Area, 30% więcej area damage'u, ale 50% mniejszy zasięg działania, dłuższe działanie skilla, prolonged duration, tutaj mamy +1 do limitu, ale mniejszy duration. Tu sobie rekompensujemy ten duration właśnie tym supportem, a możemy mieć 2 tornada, a nie jedno, także to jest bardzo fajna rzecz. I na końcu Wind Dancer to jest aura Evasion, która nam też zwiększa przy okazji Deflection Chance. Vitality 1% regenki HP na sekundę, bardzo fajna sprawa. Jeśli macie więcej spirita, mi brakuje właśnie 3 spirita więcej, żebym mógł włożyć, to włóżcie sobie Vitality 2, ona daje 2% regenki, to jest w ogóle super sprawa. I mam tu też podpiętego blinda, po prostu jak się proknie, czasami zblinduje
i tyle. Nic wielkiego tutaj, za dużo to nie daje, ale zawsze coś. Dobrze, jak wygląda mój łuk? Na łuku ważna sprawa. Mam tutaj włożone runki 1 do 60 lightning damage'u. Jedna taka runka kosztuje około Divine'a, więc się opłaca. Zobaczcie, mój łuk ma 2 do 120 lightning damage'u z samych tych run. I teraz tak. W łuku mamy dodatkową strzałę w Implicicie oraz dodatkową strzałę w Explicicie, więc już plus 2 strzały. Oprócz tego mój łuk ma całkiem spoko crit chance'a, całkiem fajny attack speed, dużo elementali, mniej fizykala. Możecie mieć łuk, który ma sam fizykal bardzo wysoki, możecie też mieć właśnie elementale, jakiejś wielkiej różnicy to nie robi. Wydaje mi się, że takie mocno fizyczne łuki są minimalnie lepsze, ale też ciężko takie dorwać, no to zależy co dorwiecie, co skrawcicie, możecie zawsze sobie w pobie porównać. I teraz tak, mój łuk ma 418 DPS-a, 814 kryta, 1,36 APS-a, 2 strzały. Jak widzicie, najtańszy taki w tej chwili na rynku to 25 Divine'ów, a ja ten łuk zrobiłem może w cenie 7 Divine'ów, włącznie z kupieniem łuku i wrzuceniem tych run, więc opłacało się i można naprawdę fajne okazje wyrwać lub samemu sobie nawet coś skrawcić. Ja bym tutaj właśnie patrzył, żeby wziąć jak najwięcej DPS-a, crit chance'a, APS-a, no i fajnie mieć 2 dodatkowe strzały, bo każda dodatkowa strzała to jest sporo DPS-a. Następnie rękawiczki, ja już mam bardzo długo, one będą do zmiany, ale na razie siedzą, bo mają 502 evasion, czyli dosyć dużo, do tego mam na nich jeszcze jakiś flatfire i przede wszystkim jest mana on kill, której gdzieś potrzebowałem, ponieważ no tak to mamy problemy z maną, musimy mieć przynajmniej jeden item na manę per kill, ewentualnie jak tego nie mamy, to musimy sobie w jewelu ogarnąć manę, mana per kill procentowa już wtedy. Następnie buty, w butach mam 30% movement speeda, jakiś rezik, hub, deflection rating equal to evasion, oczywiście najlepiej tier 1 lub tier 2 sobie ogarnąć, no jak najwyższy evasion rating, butki też będziemy powoli zmieniać. Na razie takie są ok. Jeśli chodzi o hełm, też już jest troszkę przestarzały u mnie, ale jeszcze działa. 428 evasion, całkiem spory hub, fajne rarity. Rarity zawsze warto mieć, bo częściej lepsze orby po prostu lecą. Int też potrzeba w jakimś itemku inta, żeby w drzewku za bardzo nie ładować winta, a trochę supportów intowych mamy, więc fajna sprawa. No i do tego deflection rating mam 20%, też można troszkę lepszy tutaj ogarnąć. No w przyszłości ten hełm na pewno zupgrade'uję. Klatę już mam taką prawie jaką chciałem docelowo. Bardzo duży evasion, 1736, przy czym mamy dużo HP, ponad 200, 2 fajne rezy i to, co chciałem najbardziej, deflection rating 26%, czyli tier 1 max roll na klacie, fajna sprawa, jak chcemy właśnie ten często deflect robić. Ok, jeśli chodzi o ringi, to całkiem mam przestarzałe, ale jeszcze daję radę, mamy tu jakieś 2 flat damage, wysoki chaos, trochę colda, no ten ring taki niedługo będzie do zmiany, to na pewno. Tutaj mamy bardzo dużo resistów, spory HP, trochę rarity i on mi bardzo wcześnie się skrawcił i na razie taki noszę, bo mi łata rezy. Amulet, bardzo fajny, prawie taki jaki chcę mieć finalnie i teraz tak, jaki byłby tutaj idealny ten amulet? Baza raczej rarity, bo też chcemy jakiekolwiek rarity w tym buildzie upchnąć. Do tego najlepiej 50 spirita by było, bo jak mówiłem 3 spirita mi brakuje, żeby włożyć vitality 2. Czyli tak jak mówiłem, spirit, do tego hub, 2 rezy chcę mieć, no bo gdzieś te rezy trzeba upchnąć i zamiast energy shielda tutaj, żeby był evasion rating procentowy, jak najwyższy, bo chcemy tą szansę na deflect i szansę na evade zrobić, przede wszystkim szansę na deflecta chcemy 100%, tak? Czyli tutaj też jak najwięcej tego evasion i no do tego będę dążył, żeby taki amulet sobie w końcu ogarnąć. Ten jeszcze jest fajny, bo ma aż 25% rekupa w ogóle, tutaj włożyłem sobie quality na life modifiery, więc mamy 85 HP, 25% rekupa, no całkiem spoko, taki defensywny dosyć amulet. Jeśli chodzi o pasek, też już przestarzały, spory hub, 2 rezy i tyle tak naprawdę, więcej charmów, jakiś tam flask life recovery rate, ale to nie jest jakieś istotne. I do tego mamy właśnie quiver, który jest jedną z najmocniejszych rzeczy w moim buildzie, chyba łuki quiver mam najmocniejsze właśnie, 24% attack speeda łącznie, do tego projectile speed, który daje damage, increase damage with bow i podwójny crit, bardzo fajny quiver. No takie quivery są dosyć już drogie, po naście divine'ów raczej bym celował, ale warto sobie taki porządny quiver kupić i później właśnie w drzewku wziąć te nody na wzmocnienie efektów quivera. Jeśli chodzi o potki, potkę mam instantową, która zużywa mniej charge'y, prawie 10 razy ją można użyć i odnawia 552 HP, ale odnawia to
od razu. Od razu klikamy, instant jest 552 HP. Dla mnie taka flaszka jest ważna, bo czasami potrafi naprawdę uratować życie, jak mamy dobry refleks. No i do tego jakaś tam mana flaszka, byle jaka, to jakieś nie jest za bardzo istotne. Jeśli chodzi o czarmy, to fajnie mieć czarma na Stana, czarma na Freeza, tu jeszcze ewentualnie może jakiegoś czarma na Chaos na przykład zamontować. Ja generalnie jakieś wielkiej uwagi nie przykładam do tych czarmów po E2, jakoś tak mało to daje, ale no jeśli już, to można sobie coś takiego właśnie zrobić. A jeśli chodzi o endgame'owy content, to jestem w stanie robić spokojnie mapki tier 16 plus 1, czyli tak jakby te 17, Monster Level 8.1. Zrobiłem, jak widzicie, już ostatniego zeszta, więc mamy 8 na 8 punktów. Jeszcze nie zrobiłem ekspedycji i reszty, tym też się muszę zająć, żeby tutaj wszędzie 8 na 8 zrobić i tutaj 10 na 10 oczywiście na tych bossowych. To będzie kolejny jakby do odhaczenia w progresie, ale no jak widzicie już ostatecznego zeszta zrobiłem, więc buildzik fajnie działa. Śmiga ładnie na mapach, więc polecam. No i teraz statystyki. HP mamy ponad 2000, Spirita 147, Evasion, jak widzicie, jak jestem nastakowany na mapie, to jest 74%. Rezy mamy full, Chaos Reza 45, też można by było nad nim popracować. I teraz tak, Deflection Rating i Evasion, to jest bardzo ważne dla mnie. 74% na Evada, 81% na Deflection i 49% mniej damage'u jak zdeflektujemy. Bardzo fajne wartości, aczkolwiek będę pracował nad tym, żeby często deflect zrobić na 100%. I to jest mój cel na tą ligę, żeby zrobić 100% deflecta na tej postaci. Nie wiem, czy to jest możliwe, mam nadzieję, że tak. Dobra, to by było na tyle w tym materiale, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to możecie zostawić jakąś łapkę w górę i komentarz do zasięgów. Zapraszam również na Discord dla widzów, na którym mamy już prawie 600 osób oraz zapraszam na mojego Twitcha, na którym codziennie streamuję, także zapraszam też do mnie na streamki. Słyszymy się na streamach i w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, siema.